Siemanko! W dzisiejszym odcinku profile korkowe. Jeśli jesteście ciekawi, co można dzięki nim wykonać, to zapraszam Was do oglądania. Na początku mała prezentacja właśnie tych profili korkowych. Pod taką nazwą też to można kupić. Profil z korka lub profile korkowe. To są akurat profile ze zmielonego korka. Są one lekko zaokrąglone w 3 szerokościach. Ogólnie korek to jest bardzo dobry materiał w połączeniu ze skórą. Odkąd zacząłem właśnie go używać w swoich projektach, no to dało mi to wiele dodatkowych możliwości. To jest pierwszy odcinek o korku, no ale na pewno nie ostatni, ponieważ mam jeszcze kilka rzeczy Wam do pokazania, co można właśnie zrobić z korka. To są akurat takie profile. Można też kupić taśmy z takiego grubszego korka, już nie mielonego. Można to podszlifować, zrobić z tego też różne rzeczy. Zanim jeszcze przejdziemy do klejenia, wykonałem małą próbkę, żeby pokazać, co można uzyskać dzięki tym profilom. No i też od razu wskazówka co do grubości skóry, którą będziemy przylepiali właśnie tutaj na wierzch, na te wszystkie profile. Im ta skóra będzie grubsza, tym musimy zrobić większy rozstaw pomiędzy profilami. Oczywiście jeśli będzie więcej niż jeden. Z tego względu, że im właśnie ta skóra będzie grubsza, tym ciężej nam będzie uzyskać tutaj płaską powierzchnię. No a dzięki tej płaskiej powierzchni mamy taką imitację ostrych przejść. No i wizualnie to fajnie wygląda. Jeśli tutaj będzie wąsko, to ta skóra nie odda właśnie tych przejść. No i będzie to wyglądało jak taka bardziej klucha, coś ulepione tutaj. No i nie uzyskamy takiego efektu, jaki byśmy chcieli. Tutaj akurat mam skórę 1 mm i rozstaw pomiędzy profilami w okolicach 6 mm. W przekroju to wygląda tak, że jak widać mamy tutaj kawałek takiej płaskiej powierzchni. No i mimo, że ta skóra jest przyklejona, bo widać tutaj, że mizdra przylega nawet w tych wklęśnięciach ostrych, no ale jest to skóra garbowana chromowo, miękka, elastyczna, no to to lico lekko też się poddaje, no i tworzy takie małe łuki. No i jeśli to by było wężej, no to po prostu byśmy stracili ten efekt, który jest teraz. Widać to na przykład tutaj. Tutaj jest trochę wężej. No i wygląda to już tutaj, jakbyśmy nie przykleili do końca dobrze tej skóry pomiędzy profilami. Te przejścia nie są takie ostre wizualnie. Bardziej to wygląda też jak fala. Tak też wygląda to w przekroju. Skóra jest dobrze przyklejona mizdrą, no ale właśnie ten odcinek, który jest pomiędzy profilami, nie dał rady oddać tego przejścia, no i mamy taką falę. Można to uratować właśnie jeszcze przeszyciem. Ja zazwyczaj to przeszywam, bo lubię jak to jest porządnie odcięte. No i widać ten efekt, że coś tutaj jest takiego przestrzennego domontowane. Na dzisiaj przygotowałem taki wzór. No to jest akurat losowy. Możemy zrobić obojętnie co nam przyjdzie do głowy. Wykorzystam profil na 8 mm. One są też na tyle dobre, że można je dowolnie wyginać w łuki, robić z tego okręgi. Tu nic nie pęka, ładnie to się poddaje, także nie muszą to być takie proste odcinki jak tutaj. Można to robić po łuku, jakieś fale, co nam przyjdzie do głowy. No i teraz warto też wykonać taki rysunek z tego względu, że widzimy tutaj jak przecinają się te profile i możemy wyznaczyć właśnie tą linię cięcia, tak żeby one ładnie się schodziły. Jeśli utniemy tak, to one muszą się tutaj schodzić grubościami, tak żeby nam nie powstała żadna dziura na łączeniu. No i właśnie dzięki tej linii, która jest tutaj, będziemy wiedzieli
jak to dociąć. Wysuwamy ten profil lekko, no i nożem staramy się odwzorować tą prostą, którą tutaj wyznaczyliśmy. I tak samo z tym profilem, który układamy od tej strony. Tak samo ucinamy tu według tej prostej. No i ładnie później te kąty nam się schodzą. Żeby sobie lekko pomóc, można zastosować taśmę dwustronną. Przykleić ją tutaj punktowo, naprawdę tylko 2 malutkie kawałki, żeby nam to tylko trzymało ten profil. I możemy od razu z 2 stron sobie dociąć. Mamy elementy, które będziemy przyklejali, na 100% będą później pasować. Także ja sobie utnę kawałek taśmy. Potnę to na malutkie kawałeczki. Teraz na ten wewnętrzny trójkąt. Tutaj nawet po jednym. I po kolei przykładam profil tak, żeby mi wystawał. I staram się uciąć. Mamy jeden element, więc teraz docinam drugi. Trzeba pamiętać tylko właśnie, żeby sobie wyznaczyć tą linię. No i tniemy. Trzeba też pamiętać, żeby właśnie tą prostą częścią noża do miejsca łączenia. Ta taśma dwustronna też ładnie się ściąga z tego. Wystarczy ją skulać. I tak będzie wyglądało. Najważniejsze, że ładnie nam się tu schodzą te narożniki. I tak samo teraz ten wewnętrzny trójkąt. Kawałek skóry, mizdra właśnie do naszej strony, lico od spodu. Może być też jakiś welur, zamsz. Przyda nam się też nasz wcześniej zrobiony szablon. Na odwrocie kawałek taśmy dwustronnej. Zdejmuję taśmę. No i teraz przyklejamy tak, jakbyśmy chcieli, żeby nasz wzór był zrobiony. W narożnikach zewnętrznych i wewnętrznych wyznaczam punkty. Tutaj mam wyznaczone punkty. Nie wiem, czy będzie widać. To jest jeden, drugi, trzeci, czwarty. Teraz musimy połączyć te punkty, wykonać linię. Tak to wygląda. Te linie są dla nas niezbędne, ponieważ dzięki nim będziemy wiedzieli, jak przyklejać,
nasze profile, żeby były prosto, żeby tworzyły odpowiedni wzór, no i też żeby nam niczego nie brakło. Wyznaczam zawsze po dwie, górną i dolną, ponieważ po nałożeniu kleju może być tak, że będą one bardzo słabo widoczne, no więc jest większa szansa, że odnajdę właśnie miejsca, do których muszę się przykleić. Profilami oczywiście. Do takich prac zazwyczaj używam miękkich skórek chromowo-garbowanych. To jest akurat skóra nappa, czyli bardzo delikatna w dotyku, elastyczna. Fajnie właśnie oddaje kształty później. Także docinam kawałek. Nie za mały też, żeby nie było za oszczędnie, bo jak nam braknie, to będzie jeszcze gorzej. Także to będzie pasowało. Więc zabieramy się za nałożenie kleju. Warto jeszcze sobie sprawdzić przed klejeniem, tak żeby na pewno były dobrze ułożone te elementy. Zawsze nakładam najpierw klej na profile, ponieważ tutaj wysycha trochę dłużej. Więc właśnie na nie teraz nałożymy. Trzeba także pamiętać, żeby odkładać je tak jak wzięliśmy. Teraz nakładamy klej na skórę. Czekamy aż to wyschnie. No a teraz nakładamy klej na drugą skórę. Profile nam już doschły, więc przechodzimy do klejenia. Tak to się prezentuje, więc teraz pozostaje nam jeszcze nałożyć klej na profile. Skorzystam z wacika, ponieważ nie chcę tego wszystkiego zalać. A tak, żeby nałożyć tylko cienką warstwę kleju. Tak to wygląda. Także czekamy jeszcze chwilkę, aż klej podeschnie. Tutaj mam drugą skórę. Tutaj już klej wysechł. Tutaj czekamy jeszcze chwilkę. Teraz kładę tą miękką wierzchnią skórę jako spodnią część klejem do góry i przyklejam to, co tutaj wcześniej wykonaliśmy. Najpierw do tej skóry. Tak, żeby mi tylko właśnie czubki tych profili złapały. Tak jak jest teraz. No i najważniejszy etap. Moglibyśmy to dociskać palcami, no ale jest ryzyko, że coś pójdzie nie tak. Więc kładę piankę tapicerską i dociskam to całą powierzchnią.
Tutaj głównie chodzi o to, żeby nam złapało mniej więcej, jak ta skóra ma być przyklejona. Ponieważ jak będziemy to próbowali zrobić palcami, to jest ryzyko, że nam się gdzieś pomarszczy. W którychś miejscach naciągniemy więcej, w którychś mniej. Skóra gdzieś będzie bardziej podatna na naciągnięcie i nam wyjdzie na przykład tutaj gdzieś fałda albo tu. Także pianka pomaga właśnie, żeby to początkowo, prowizorycznie przytwierdzić całą powierzchnią. Nie punktowo, jak to robimy palcami, tylko całą powierzchnią to dociskamy. No i teraz będziemy nad tym pracować, żeby to ładnie powyciągać, podoklejać przy krawędziach. Ja mam takie urządzenie. To kiedyś była szpachelka malarska. Po prostu uciąłem tą większą część, bo ma tu takie ciekawe wygięcie. Końcówkę zaobliłem, wypolerowałem. No i fajnie się to sprawdza. Właśnie, żeby popracować nad tymi miejscami, gdzie to ma być doklejone. Spędzę trochę czasu nad tym i za chwilkę do Was wracam. Coś takiego uzyskałem. Narzędzi, które użyłem, to gładzik, tą końcówkę, o której wspominałem, no i palce. Trzeba trochę nad tym popracować, porozciągać tą skórę, podoklejać ją porządnie w tych miejscach, właśnie w kanałkach, przy tych profilach. No i teraz zostało nam wykonać otwory. I dzięki temu, że mamy to przyklejone i dość wyraźnie widać tą linię, no to będziemy wiedzieli, także wykonam teraz te otwory naokoło, póki mi te dziury się nie zejdą, bo wtedy będzie już ciężko je zobaczyć. Także otwory po kawałku, nie ma się gdzie śpieszyć. Już poświęciliśmy tyle czasu, żeby wykonać coś takiego. No to trzeba to po prostu zrobić do końca w skupieniu. Zrobię te otwory, potem wyznaczę wewnątrz i tak z każdym kolejnym elementem. Tak to wygląda. Otwory mam wykonane. Staramy się robić otwory blisko profili. Dzięki temu po przyszyciu uzyskamy ostre odcięcie i takie mocne przejście właśnie tych grubości. Z płaskiego na grubsze. Także zabieram się za szycie. Przeszyję to czarną nitką, tak żeby z dołu nie było za bardzo widać, a tu będzie lekko kontrastowo. Także potrzebuję 5 długości tutaj, więc odmierzę sobie 15 takich odcinków. Akurat przy tej grubości skór długość nici razy 5 to będzie trochę przydługo, no ale ja zawsze i tak robię razy 5, bo czasami mi się coś splącze, zrobi mi się gdzieś supeł, a nie zawsze też da się go rozwiązać, więc trzeba odciąć kawałek. Wolę mieć lekki zapas.
Tak to wygląda na razie. Pozostał tylko wewnętrzny trójkąt, więc zabieram się za przeszycie tego. Tak się prezentuje gotowe. Z tyłu prawie nic nie widać. Choć mi osobiście podoba się, jeśli nić jest tutaj z zewnętrznej strony w kolorze skóry tej zewnętrznej. Tak, żeby nie było widać przeszyć, ponieważ wtedy uzyskujemy ten sam efekt, tylko że po prostu nie widać nici. Tutaj zależało mi na pokazaniu właśnie, jak to wygląda po przeszyciu kontrastową nicią. Wygląda, jakby to było wytłoczone, także fajnie się to zgina też. Także można się pobawić fajnie tymi profilami korkowymi. Będziemy wykonywali jeszcze podobne rzeczy, ale z innych wypełnień. To jest na początek, ale naprawdę można tutaj już porobić cuda. Zależy, jaką ma się wyobraźnię i co się chce zrobić. Te profile bardzo fajnie się układają. Do tego są one też dość miękkie. Fajnie poddają się pod naciskiem i to wszystko wraca. Mam nadzieję, że był to dla Was ciekawy odcinek i także wprowadzicie korek do własnych wyrobów. No a na dzisiaj to by było już wszystko. Jeśli się Wam podobało, zostawcie łapkę, komentarz dla zasięgu i trzymajcie się. Cześć!